Witam Państwa serdecznie, dzień dobry i witam mojego gościa, panią Sylwię Perczak, artystkę, malarkę, twórczynię m.in. sztuki sakralnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pani Sylwio, co Panią fascynuje w sztuce sakralnej? Dlaczego właśnie ten kawałek sztuki, dlaczego w tym miejscu Pani chce tworzyć? No ja jestem osobą wierzącą. Ja chcę mówić po prostu o tym Panu Bogu. No cieszę się, że mam taki talent i takie możliwości i też moja droga tak się pokierowała, że jest mi to po prostu bliskie to, co robię i w taki sposób wypowiadam się, jak mogę coś tam powiedzieć. To zapytam od razu o motywy. Czy ma Pani ulubione motywy, czy może takie wątki, czy może postaci, które chętnie Pani przedstawia w swoich pracach? Tak, zdecydowanie tak. No takim, powiem tak, no uwielbiam malować twarz Jezusa i Maryi. No ja się posługuję też językiem ikon i to są takie motywy, które pewnie bez końca mogę powtarzać, ale też na przykład bliska jest mi postać świętego Jerzego. Ta walka, święty Jerzy, który jest na koniu i walczy ze smogiem i ta jego walka, kim jest ten smog, to też tam różne przeobrażenia, że tak powiem, gdzieś tam na tych obrazach, które on tam się pojawia. Nie? Czy malując, myśli Pani o tych postaciach, które Pani maluje? Czy próbuje Pani jakoś wejść w to, co przeżywały? Bo wspominałyśmy tutaj postaci biblijne, na przykład ze Starego Testamentu. Czy to znaczy, że Pani jakoś przedstawia to, co one przeżywały? Czy Pani chce przedstawić? Czy Pani próbuje wejść w ich życie, w ich buty? Jak to jest z tymi postaciami? No nie ukrywam, że no tak, Pismo Święte no w ogóle jest taką, no tą główną, takim źródłem właśnie, do którego sięgam i te historie są niesamowicie też opisane, tak, i okazuje się na koniec, że nie wiem, no te postacie, one wcale nie są jakimiś tam bogami, tylko dokładnie jest w Starym Testamencie jeden Bóg. Oni są bardzo ludzcy i są też pełni czasem niewiary, no nie wiem, no jeszcze nie malowałam Jonasza, przyznam się, ale na przykład myślę, że to niedługo pewnie się pojawi, ale na przykład Jonasz wcale nie miał ochoty nawracać tak, tego miasta, Niniwy, tak, wcale nie miał, a na koniec okazało się, że powiedział słowo, tak, i wszyscy się tam nawrócili, nawet krowy miały założone te worki pokutne i to są niesamowite dla mnie historie i też mi bliskie. No już nie wspomnę też o Mojżeszu, który jak dostał obietnicę, no cudowną obietnicę i poszedł do swoich braci, wcale oni go nie przyjęli. To nie było takie oczywiste, że od razu wszyscy się zgodzili, były negocjacje z Faraonem, więc te historie są bardzo dla mnie inspirujące i też, tak jak mówiłam wcześniej, też bliskie. Czyli tym, co Pani tworzy, próbuje Pani po swojemu opowiedzieć te historie. Tak, które są też moimi historiami. No właśnie, Pani historiami, czyli co? Czyli też sięgamy do teraźniejszości i do tego, co otacza nas? No tak. Też mam, też mam swoje takie historie i przyznam się, że jest obraz, który przedstawia tonącego Piotra i na tym obrazie widać tylko stopy Jezusa i ta właściwie otchłań, ta głębia właściwie tego jeziora, no i cały Piotr jest zanurzony. I kiedy go malowałam, to ja też czułam, że po prostu no tyle co chodziłam po wodzie, a teraz tonę i razem z tym Piotrem wołam: Panie, ratuj. Wróćmy jeszcze do samych Pani obrazów, do tego, co Pani tworzy. Z jednej strony widać z tych Pani obrazów, że lubi Pani minimalizm, że zwraca Pani uwagę na to, co najistotniejsze. Mówiła Pani wcześniej o twarzach postaci i te twarze są rzeczywiście jakoś na pierwszym planie. Natomiast czy jeszcze do tego jakaś ornamentyka, czy jakaś kolorystyka? Jak Pani tutaj posługuje Znaczy właśnie się z tym ornamentów obrazem? ja zupełnie rezygnuję. Po prostu część moich nawet ikon jest malowana tylko na kartonie, bo uważam, że Bóg jak będzie chciał, to się objawi gdzie chce. I te twarze są trochę jakby obdarte nawet z szat, że tylko widać dłonie, twarz Maryi, Jezusa, one są bardzo, bardzo minimalistyczne, bo
to, co dla mnie jest ważne w ikonie i o czym bym chciała jakby do tego dotknąć i więcej opowiedzieć, więc ja tylko to zostawiam i już nie maluję żadnych ornamentów, a nawet jeśli to potem i takie wydzieram i pozostawiam tylko w taki sposób, jak można zobaczyć na moich obrazach, ikonach. A kolorystyka? Kolorystyka jest tak, ja działam dosyć intuicyjnie, że najpierw sobie, że tak powiem, to co czuję, ten kolor, który czuję, to on sobie jest i później doczytuję książki albo się konsultuję, czy to wszystko jest ok. No i gdzieś tam nad tym, powiem tak, jakiś duch czuwa, że potem to wszystko jakoś się składa i jest tak, nawet to logicznie jest ok. No, nie? Czyli intuicja artysty tutaj nie zawodzi? Tak, no na szczęście jeszcze jest dobrze, nie zawodzi. No kolorystyka jest, jest teraz taki czas, że dużo czerwieni używam i ona jest tak w formie też i można powiedzieć i ran, i ognia, no bo czerwień to też symbol. Ojej. To też męczeństwo. Tak, właśnie, tego mi brakowało. Symbol tak. męczeństwa. Jest męczeństwo i jak jest zesłanie Ducha Świętego, to szaty liturgiczne mają też kolor czerwony, bo ta czerwień ma być tym kolorem Ducha Świętego, tym ogniem, który ma się rozlewać tą miłością na cały świat. Tak, a jednocześnie tak symbolizuje siłę. Tak, dokładnie. Świetnie, no porozmawiałyśmy trochę o twórczości, o tej stronie, o tym, co artysta swoimi oczami widzi. A teraz chciałabym zapytać o Pani kontakty, o interakcje z odbiorcami. Jak wyglądają kontakty, relacje, spotkania z Pani odbiorcami? Jak Pani te spotkania przeżywa? Znaczy, powiem tak, że żyjemy też w takim świecie cyfrowym. I no tak, są moi bliscy, którzy gdzieś mają te obrazy na co dzień czy ewentualnie one są mi bliskie i to jest takie moje grono, takie, które też mnie wspiera. I ten świat cyfrowy, który można tak łatwo się teraz z artystą naprawdę skontaktować przez, nie wiem, przez Instagram, przez Facebooka. Ja większość tych osób po prostu nie znam. Zdarza się, że gdzieś tam, ale nawet osoby, które, nie wiem, lubią moją twórczość i kupują. Ja w większości z nich nie widziałam, przyznam się na oczy. Czyli jest to taki kontakt zupełnie zainspirowany sztuką. Tak, konkretnym jakimś... Tak, że to zupełnie jakby nie chodziło totalnie o moją osobę, czy nikt nie ma ochoty tam się ze mną przyjaźnić. Po prostu są odbiorcy, którzy dokładnie tylko czytają to, co ja właśnie gdzieś tam zrobię i to jest takie też bardzo fajne, przyznam się. Jesteśmy dzisiaj też w takiej nietypowej przestrzeni, bo z jednej strony jesteśmy na targach Sakro Expo w Kielcach. Jest to 25. już wystawa i to jest takie niesamowite miejsce, bo z jednej strony właśnie jest możliwość takiego spotkania, takiej relacji nawet można powiedzieć biznesowej, a z drugiej strony właśnie jest możliwość spotkania z artystą, z twórcą i możliwość zobaczenia dzieła i jednocześnie spotkania, porozmawiania, poznania artysty. Jak Pani to odbiera? Czy dla Pani, jakie to znaczenie ma dla Pani obecność w takim miejscu? Znaczy, na pewno trochę jest stresujące, bo jednak taki ten rzeczywisty kontakt wymaga, żeby wypowiedzieć się na temat swojej twórczości. Już nie wystarczy, że napiszę komentarz jakiś, który sobie przemyślę przez tam, nie wiem, cały dzień, co by ładnie odpisać, więc jest to dosyć duże wyzwanie. Ale tutaj w tej strefie sztuki osoby, które przychodzą i oglądają, ja sobie siedzę z boku, nie narzucam się, pozostawiam nadal jakby w wolności tutaj moich odbiorców, że nadal siedzę jakby trochę w tym ukryciu. Czyli po prostu towarzyszy Pani tym pracom, tak. Jednocześnie, tak, czekając na jakiś kontakt i obserwując odbiorców. Tak, też nie ukrywam, że to robię. Czy jakieś inspiracje Pani stąd czerpie z takich spotkań, czy z takich właśnie swoich własnych obserwacji? Powiem tak, że tutaj bardzo dużo się dzieje. Ja tak na razie czuję, jakby jest tego bardzo dużo. Jakie będą inspiracje, no to może po tygodniu będę w stanie coś powiedzieć więcej. Na razie jestem pod ogromnym wrażeniem i wycieczek do Egiptu i po prostu przepięknych, nie wiem, tutaj po prostu mamy biuro pielgrzymkowe, dlatego tak mi się powiedziało, nie? Ale jeszcze nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. Czyli to pewnie zaowocuje, ale dopiero w jakimś późniejszym czasie. Może jedynie miałam sobie takie jedno postanowienie, że warto by było
zrobić wystawę, żeby tym się zająć, że jednak są ci odbiorcy, którzy właśnie podchodzą blisko do moich prac, robią zdjęcia, że jednak gdzieś po drugiej stronie ktoś naprawdę istnieje i ktoś naprawdę ogląda temu moje No właśnie, prace. to jest taka ciekawa pewnie moda dzisiejsza, podchodzenia i robienia zdjęć wszystkiemu, co nam się gdzieś spodoba, Sama to robię. prawda, robimy to Tak. często, ale właśnie jak Pani jako twórczyni tych prac, jako matka tych prac, jak się Pani czuje, kiedy ktoś podchodzi i Znaczy, próbuje coś zrobić? mam ochotę zaproponować po prostu lepszą jakość zdjęcia po prostu Rozumiem. i tyle, ale nie mam jeszcze na tyle odwagi. No na pewno jeśli ktoś wejdzie na mój Instagram, tam znajdzie lepszej rozdzielczości, czy na Facebooku, więc mogę tylko zaprosić po prostu na W moją każdym stronę. razie jest jakiś moment, jakaś inicjacja jakiegoś, czy to kontaktu, czy jakiejś reakcji, prawda, Tak. odbiorcy na Pani twórczość. Tak, jednak jest jakieś spotkanie. To jeszcze zadam pytanie na koniec naszej rozmowy. Jak to się stało, że tak znaczną część Pani twórczości stanowią właśnie prace o tematyce sakralnej? Ja sama nie wiem, jak to się stało, tak szczerze powiedziawszy. Na pewno taki moment, w którym spotkałam ikonę i znalazłam parę kursów, albo parę kursów mnie znalazło, udało mi się być na Ukrainie, gdzie tam to jest taki kolebka właściwie tej ikony i spotkanie tych ludzi, którzy... To jest inna wszystko zupełnie inaczej, bo jest, ten kult ikony jest bardzo duży i to był takim bardzo dużym przełomem też dla mnie. Potem znalezienie się na międzynarodowych warsztatach ikonopisów Nowicy, gdzie tam też duża część jest ikonopisów z Ukrainy i oni przepiękne robią rzeczy i też takiej ogromnej wolności, że zobaczyłam, że wcale nie trzeba że jakby ikona to nie tylko jest kopiowanie, nie? Że jest to jest to święty wizerunek i ja poczułam też wolność w wypowiedzeniu się, że jest pewna tam wolność, w której ja się tam odnajduję. I traktuje to Pani zupełnie, przedstawia Pani to po swojemu, na swój sposób. Tak, tak. I że to jest dobre, po prostu poczułam, że można tak, że nie robię profanu. No jeśli robię dla kogoś, no to trudno, przepraszam, ale nie przestanę. Ale głównie Panią widać w Pani sztuce. No dobrze. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Życzę takich spotkań z odbiorcami i więcej. I jakiejś inspiracji z pobytu w takim miejscu. Ja również dziękuję bardzo. Dziękuję.